Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam Was na deser, który przywodzi na myśl wakacje, szum fal i odrobinę relaksu. Tym razem przygotujemy sernik piña colada, czyli połączenie puszystej warstwy kokosowej i słodkiego sosu z ananasa. Bardzo prosty w przygotowaniu deser, który zachwyci Waszych znajomych. I jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie desery kojarzą Wam się z wakacjami. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego deseru zaczynam od porządnego schłodzenia 400 ml puszki pełnotłustego mleka kokosowego. Najlepiej jest ją odłożyć do lodówki na około 24 godziny. Po tym czasie powinniście móc bez najmniejszego problemu oddzielić od siebie wodę kokosową i śmietankę, która zbierze się na górze puszki. Śmietankę na chwilę odstawiam na bok, a wodę podgrzewam do chwili, kiedy zacznie się lekko gotować. Wtedy przelewam ją do niewielkiego dzbanka i dodaję do niej 18 g żelatyny. Zawartość dzbanka krótko mieszam, tylko do rozpuszczenia proszku, a następnie odstawiam do całkowitego wystudzenia. W tym czasie zajmuję się spodem sernika. Do dużego woreczka strunowego przekładam 250 g ciastek. U mnie są to ciastka typu digestives, ale równie dobrze sprawdzą się zwykłe herbatniki lub ciasteczka owsiane. Wszystko zależy od tego, co akurat macie pod ręką. Woreczek prawie całkowicie zamykam, zostawiając około centymetrową szparę, przez którą będzie mogło uciekać powietrze. Ciasteczka rozbijam przy pomocy wałka do uzyskania drobnego proszku. Oczywiście jeśli chcecie, spód możecie przygotować w malakserze, ale sposób z woreczkiem sprawia, że jest mniej sprzątania. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji dodaję do ciastek 50 g wiórków kokosowych i 100 g rozpuszczonego, wystudzonego masła. Zawartość woreczka krótko przegniatam tylko do równego rozprowadzenia wiórków i tłuszczu. Nie potrwa to długo, około minutka, maksymalnie 2 powinny wystarczyć, żeby całość zaczęła przypominać mokry piasek. Kiedy tak się stanie, przesypuję zawartość woreczka do formy o wymiarach 18 na 28 cm. Spód formy wcześniej wyłożyłem papierem do pieczenia, a jej boki folią rantową. Jeśli nie macie pod ręką folii, możecie użyć papieru, sprawdzi się równie dobrze. Rozbite ciastka rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni blaszki, a następnie ugniatam je przy pomocy szklanki o płaskim dnie do uzyskania równego, zwartego spodu. Formę z gotowym spodem odstawiam na chwilę na bok na czas przygotowania masy kokosowej. Do średniej miski przelewam 250 g dobrze schłodzonej 36% śmietanki i dodaję do niej 100 g cukru pudru. Zawartość naczynia ubijam mniej więcej na 3/4, to znaczy do momentu, w którym śmietanka wyraźnie zgęstnieje i co najmniej podwoi swoją objętość, ale nie będzie jeszcze całkowicie sztywna. Tak ubita śmietanka napowietrzy sernik i sprawi, że całość będzie lekka jak chmurka. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji przerywam ubijanie i odstawiam naczynie do lodówki. Do osobnej dużej miski przekładam 750 g serka śmietankowego, oddzieloną wcześniej od wody śmietankę kokosową i 50 g Malibu, które wzmocni kokosowy smak sernika. Tym razem używam serka typu Philadelphia, ale równie dobrze sprawdzi się twaróg sernikowy z wiaderka. Działajcie z tym, co macie pod ręką. Postarajcie się też, żeby te składniki były w temperaturze pokojowej. Da Wam to później odpowiednio dużo czasu na działanie. Zawartość naczynia krótko mieszam przy pomocy miksera tylko do uzyskania jednolitej gładkiej masy. Po połączeniu składników warto oczyścić ściany miski przy pomocy silikonowej szpatułki. Da Wam to pewność, że wszystko łączy się ze sobą tak jak powinno. Do tak przygotowanej masy serowej dodam wystudzoną żelatynę, ale zanim to zrobię, muszę ją zahartować. Do wystudzonej żelatyny dodaję łyżkę masy serowej, a następnie mieszam zawartość naczynia do uzyskania jednolitego płynu.
Może się wydawać, że łyżka masy to mało, ale spokojnie tyle wystarczy. Większa ilość mogłaby sprawić, że żelatyna zacznie się zsiadać, przez co utworzyłyby się w niej grudy. Można to uratować, ale po co dodawać sobie pracy? Jednolity płyn dodaję do masy serowej. Robię to powoli, wąskim strumieniem, stale mieszając zawartość miski na średnich obrotach miksera. W ten sposób bez problemu rozprowadzicie wodę kokosową w masie, dzięki czemu nie utworzą się w niej nieprzyjemne grudy. Po dodaniu całej żelatyny mieszam całość jeszcze przez około 30 sekund, a następnie odstawiam mikser. Nie będzie nam już potrzebny. Do masy serowej dodaję ubitą wcześniej śmietankę i ostrożnie rozprowadzam ją w masie przy pomocy silikonowej szpatułki. Postarajcie się to zrobić najdelikatniej jak to tylko możliwe, żeby nie wybić powietrza wtłoczonego w śmietankę w trakcie ubijania. Z drugiej strony zróbcie to dosyć sprawnie, bo zimna śmietanka może sprawić, że masa zacznie niemal natychmiast tężeć. Może się tak stać, zwłaszcza jeśli wasz ser i śmietanka kokosowa były chłodne. Gotową masę kokosową przelewam na przygotowany wcześniej spód z ciasteczek i rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni, a następnie wyrównuję wierzch. Warto się do tego przyłożyć, choćby dlatego, że potrzebujemy równej powierzchni pod sos ananasowy. Po przelaniu masy do formy odkładam ją do lodówki do momentu, kiedy wierzch masy serowej się zestali. W tym czasie zajmuję się sosem ananasowym. Do szklanki przelewam około 50 ml zimnej wody i dodaję do niej 15 g skrobi ziemniaczanej. Zawartość naczynia krótko mieszam, tylko do rozprowadzenia skrobi w płynie, a następnie odstawiam na bok. Do średniej wielkości rondelka przelewam zawartość jednej 400-gramowej puszki ananasa. U mnie jest to taki w kawałkach. Najważniejsze jest to, żeby był w soku, a nie w syropie, bo wtedy całość może wyjść za słodka. Zawartość naczynia blenduję na gładką masę, ale jeśli chcecie, możecie zrobić to tak, żeby zostało w niej kilka większych kawałków. Wasz wybór. Po uzyskaniu pożądanej konsystencji dodaję 30 g drobnego białego cukru i krótko mieszam całość tylko do jego rozpuszczenia. Naczynie z ananasem stawiam na średnim ogniu i doprowadzam sos do lekkiego wrzenia. Warto go od czasu do czasu przemieszać, choćby po to, żeby cukier czy sam ananas się nie przypaliły. W innym wypadku całość może nabrać nieprzyjemnego gorzkiego posmaku, przez co trzeba będzie zacząć od nowa. Kiedy sos zacznie się delikatnie gotować, zmniejszam grzanie pod rondelkiem na niskie i stale mieszając dodaję do niego wodę ze skrobią. Po rozprowadzeniu płynu w sosie zwiększam grzanie ponownie na średnie i gotuję przez około 3-4 minuty, dalej mieszając do uzyskania konsystencji gęstego kisielu. Sos zgęstnieje dosyć szybko, ale warto go przez chwilę pogotować, żeby pozbyć się smaku surowej skrobi. Po 4 minutach zdejmuję rondelek z ognia i odstawiam w chłodne miejsce do całkowitego wystudzenia. Około godzinka powinna wystarczyć. Kiedy sos jest już neutralny w dotyku, wylewam go na lekko ścięty wierzch sernika i delikatnie rozprowadzam przy pomocy silikonowej szpatułki po całej powierzchni ciasta. Na tym etapie sos może być już lekko gęsty, ale nadal powinien być na tyle płynny, że bez problemu rozprowadzicie go na serze. Tak przygotowany sernik trafia do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc do całkowitego zestalenia masy serowej i zgęstnienia sosu. Następnego dnia można już pozbyć się boków blaszki, folii rantowej i delektować się smakiem lata. Chrupiący, lekko maślany spód idealnie pasuje do puszystej, przyjemnie kokosowej masy serowej, a gęsty sos ananasowy dodaje całości świeżości i wprowadza do deseru smak owoców. Pyszny, prosty w przygotowaniu i co najważniejsze, lekki jak chmurka serniczek, który ozdobi niejedno letnie spotkanie. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!